Zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki, spokojny oddech. Pozwól, aby powietrze wypełniło twoje płuca, a wraz z nim pozwól sobie na chwilę ciszy w zgiełku codzienności. Chcę z tobą porozmawiać. Nie jak ekspert z podręcznikiem, ale jak towarzysz podróży, który zna drogę, którą być może właśnie przemierzasz. Chcę porozmawiać o marzeniach. Pamiętasz to uczucie? Ten cichy szept serca, tę iskrę w duszy, która malowała przed tobą obrazy przyszłości, pełnej spełnienia, radości i sensu. Marzenia to nie są błahe fantazje. To mapa twojego najgłębszego potencjału, kompas wskazujący kierunek, w którym twoja dusza pragnie wzrastać. Są one esencją twojej unikalnej życiowej siły. A jednak, jak często zdarza się, że pomiędzy tym świetlistym obrazem a twoją teraźniejszością rozpościera się niewidzialna, gęsta mgła. Mgła, która sprawia, że cel wydaje się odległy, nierealny, a droga do niego zbyt stroma i niebezpieczna. Ta mgła, mój drogi przyjacielu, ma swoje imię. To świat twoich myśli, a dokładniej tych negatywnych, uporczywych, powracających szeptów, które podważają, krytykują i zasiewają wątpliwości. Nie mówimy tu o przelotnych obawach, które są naturalną częścią ludzkiego doświadczenia. Mówimy o czymś znacznie głębszym, o zakorzenionych wzorcach, które stają się niewidzialnymi kratami twojego wewnętrznego więzienia. Dziś wspólnie spróbujemy zapalić światło i przyjrzeć się tym kratom. Nie po to, by je potępiać, ale by zrozumieć ich naturę i nauczyć się, jak delikatnie je otworzyć. Zastanów się przez chwilę, jak często opowiadasz sobie historię o przyszłości, zanim ona w ogóle nadejdzie. Na pewno mi się nie uda. To zbyt trudne. Nie jestem wystarczająco dobry. Te myśli nie są tylko pasywnymi obserwatorami twojego życia. One są aktywnymi architektami twojej rzeczywistości. Istnieje w psychologii potężny mechanizm, który nazywamy samospełniającą się przepowiednią. To nic innego jak proces, w którym twoje głębokie przekonanie o czymś staje się siłą napędową, która prowadzi do urzeczywistnienia tego przekonania. Jeśli wyruszasz w podróż z wiarą, że zgubisz drogę, twoje kroki podświadomie stają się mniej pewne. Częściej spoglądasz na rozdroża z lękiem, a twoja uwaga skupia się na znakach, które mogą potwierdzić twoje obawy. I w końcu być może rzeczywiście błądzisz, nie dlatego, że droga była niemożliwa, ale dlatego, że twoja wewnętrzna mapa od początku prowadziła cię na manowce. Twoje marzenie potrzebuje do życia twojej energii, twojej odwagi, twojej wiary. A samospełniająca się przepowiednia działa jak cichy sabotażysta, który każdej nocy podkopuje fundamenty twojego zaufania. Jeśli wierzysz, że nie zasługujesz na sukces, możesz nieświadomie unikać okazji, spóźniać się na ważne spotkania, prezentować swoje pomysły bez przekonania. A gdy świat odpowie na tę niepewność obojętnością lub porażką, cichy głos w twojej głowie szepcze: a nie mówiłem. To zamknięte koło, misterna pułapka, w której myśl staje się przyczyną, a rezultat jej potwierdzeniem. Co gorsza, często te przepowiednie nie są nawet twoje. Być może to echo słów rodzica, który martwił się o twoją przyszłość, nauczyciela, który w ciebie zwątpił, czy społeczeństwa, które dyktuje, co jest realistyczne, a co nie. Te zewnętrzne głosy, jeśli nie zostaną zakwestionowane, stają się twoim wewnętrznym prawem, kształtując twoje oczekiwania wobec samego siebie i świata. Aby zrozumieć, jak potężna jest ta siła, musimy zejść jeszcze głębiej, do samej fabryki, w której powstają nasze myśli, do naszego umysłu. Często działa on w oparciu o pewne mentalne skróty, uproszczenia, które mają nam pomagać szybko nawigować w skomplikowanym świecie. Niestety, te skróty, zwane zniekształceniami poznawczymi, bywają wadliwe. Są jak krzywe zwierciadło, które deformuje obraz rzeczywistości, a my, nieświadomi tej deformacji, wierzymy, że to, co widzimy, jest prawdą. Czy rozpoznajesz w sobie skłonność do widzenia świata w czerni i bieli? To myślenie, wszystko albo nic,
Albo osiągnę perfekcyjny sukces, albo jestem kompletnym nieudacznikiem. W tej perspektywie nie ma miejsca na naukę, na postęp, na bycie wystarczająco dobrym. Każde potknięcie na drodze do marzenia staje się dowodem na całkowitą porażkę, co paraliżuje chęć do podjęcia kolejnego kroku. A może twój umysł działa jak filtr, który z całego bukietu doświadczeń wybiera tylko jeden zwiędły kwiat. Otrzymujesz 9 komplementów i jedną drobną uwagę krytyczną, a twoje myśli przez resztę dnia krążą wyłącznie wokół tej jednej uwagi, ignorując całe dobro. W ten sposób, nawet gdy robisz postępy w kierunku swojego marzenia, nie jesteś w stanie ich dostrzec, bo twój mentalny filtr pokazuje ci tylko braki i niedociągnięcia. Innym potężnym zniekształceniem jest katastrofizacja. To talent do tworzenia w głowie najgorszych możliwych scenariuszy z najdrobniejszych przesłanek. Jeśli zawiodę na tej prezentacji, stracę pracę, nikt mnie już nie zatrudni i skończę na ulicy. Ten wewnętrzny teatr grozy generuje tak potężny lęk, że sama myśl o podjęciu działania staje się nie do zniesienia. Lepiej nie próbować, niż ryzykować wyimaginowaną katastrofę. A obok tego czai się czytanie w myślach, przekonanie, że wiesz, co inni o tobie myślą, i zazwyczaj jest to coś negatywnego. Na pewno uważają, że mój pomysł jest głupi. To odcina cię od potencjalnego wsparcia, sprawia, że boisz się prosić o pomoc, zamykasz się w swojej skorupie, podczas gdy twoje marzenie mogłoby rozkwitnąć dzięki współpracy. Te pułapki umysłu, wyolbrzymianie porażek przy jednoczesnym umniejszaniu sukcesów, wyciąganie ogólnych wniosków z pojedynczych niepowodzeń, zawsze mi się to nie udaje. Czy przypisywanie sobie winy za rzeczy, na które nie masz wpływu, tworzą razem toksyczną zupę, w której twoje aspiracje powoli toną. A najgorszy w tym wszystkim jest błąd potwierdzenia. Naturalna tendencja naszego umysłu do szukania dowodów, które potwierdzają to, w co już wierzymy. Jeśli więc wierzysz, że jesteś do niczego, twój umysł będzie jak detektyw, który skrupulatnie zbiera wszystkie dowody na twoją niekompetencję, a jednocześnie wyrzuca do kosza wszystko, co mogłoby temu zaprzeczyć. Dlatego samo pozytywne myślenie często zawodzi. To jak malowanie na różowo ścian w domu, którego fundamenty są krzywe. Prawdziwa zmiana wymaga zejścia do fundamentów i świadomego kwestionowania tych zniekształconych planów, według których budujesz swój wewnętrzny świat. Z tej gleby zniekształconych myśli i samospełniających się przepowiedni wyrastają 2 potężne, paraliżujące chwasty. Lęk przed porażką i syndrom oszusta. Lęk przed porażką to coś więcej niż zwykła obawa. To wszechogarniające przerażenie na samą myśl o niepowodzeniu. Ma swoje korzenie w przeszłości, być może w szkolnych ocenach, które definiowały twoją wartość, w krytyce, która sprawiała ból. Ten lęk staje się strażnikiem twojej strefy komfortu. Szepcze: nie próbuj, bo jeśli ci się nie uda, ból będzie nie do zniesienia. Lepiej pozostać tu, gdzie jest bezpiecznie, nawet jeśli jest szaro i ciasno. I tak marzenia, które z natury wymagają wychodzenia poza to, co znane, umierają z głodu, bo paraliżujący strach odcina im dostęp do życiodajnego działania. Jego bliskim krewnym jest syndrom oszusta. To ciche, dręczące poczucie, że jesteś oszustem, że twoje sukcesy to wynik szczęścia, przypadku, pomyłki innych, ale na pewno nie twoich kompetencji. Nawet gdy osiągasz cel, nie czujesz satysfakcji, tylko ulgę, że i tym razem się udało, nikt się nie zorientował. Żyjesz w ciągłym strachu przed zdemaskowaniem. Ten syndrom prowadzi do 2 skrajnych zachowań. Albo popadasz w prokrastynację, odkładając działanie na ostatnią chwilę, bo zadanie wydaje się tak przytłaczające, a lęk przed niesprostaniem mu tak wielki. Albo stajesz się perfekcjonistą, przygotowując się ponad miarę, pracując do utraty tchu, byle tylko zrekompensować sobie wewnętrzne poczucie nieadekwatności. Najgorsze jest jednak to, że syndrom oszusta odcina cię od najważniejszej pętli motywacyjnej. Wysiłek prowadzi do sukcesu. Sukces buduje wiarę w siebie, a wiara w siebie
napędza do dalszego wysiłku. U ciebie ten łańcuch jest przerwany. Sukces nie buduje twojej wiary, a jedynie potęguje lęk, że następnym razem poprzeczka będzie wyżej i na pewno sobie nie poradzisz. W ten sposób, nawet idąc do przodu, czujesz, jakbyś stał w miejscu, a twoje marzenia wydają się należeć do kogoś innego, kogoś mądrzejszego, bardziej utalentowanego, bardziej godnego. A kto jest reżyserem tego wewnętrznego dramatu? Kto podkłada głos pod te wszystkie lęki i wątpliwości? To twój wewnętrzny krytyk. Każdy z nas go ma. To ten wewnętrzny dialog, który bezlitośnie punktuje twoje błędy, porównuje cię z innymi, zawsze na twoją niekorzyść i przypomina o każdej porażce. Ten głos często jest zinternalizowaną wersją krytycznych głosów z twojej przeszłości. Jego celem, paradoksalnie, jest ochrona ciebie poprzez trzymanie cię w ryzach, powstrzymywanie przed ryzykiem, które mogłoby prowadzić do bólu, odrzucenia czy porażki. Ale cena za tę ochronę jest ogromna. Ciągły, nieustanny ostrzał ze strony wewnętrznego krytyka eroduje twoją samoocenę. Poczucie własnej wartości to fundament, na którym budujesz swoje aspiracje. Jeśli fundament jest słaby i popękany, nie odważysz się zbudować na nim niczego wielkiego. Niska samoocena sprawia, że twoje marzenia kurczą się do rozmiarów, które wydają ci się bezpieczne i osiągalne. Zamiast marzyć o zdobyciu szczytu, marzysz o tym, by nie potknąć się na prostej drodze. Wewnętrzny krytyk działa jak prewencyjna cenzura, odcina twoje marzenia u samego źródła, zanim jeszcze zdążą w pełni rozkwitnąć w twojej wyobraźni. Mówi ci, kim jesteś, niezdolny, leniwy, niewystarczający. A ty, słysząc to dzień w dzień, zaczynasz w to wierzyć. A wiara ta bezpośrednio kształtuje poziom twoich ambicji. To nie jest tak, że nie dążysz do marzeń, bo się boisz. To jest tak, że nawet nie pozwalasz sobie na to, by o nich marzyć. Gdy ta narracja trwa wystarczająco długo, może prowadzić do jeszcze głębszych i bardziej paraliżujących stanów. Jednym z nich jest wyuczona bezradność. To stan, w którym po wielokrotnych doświadczeniach porażki lub sytuacji, nad którymi nie miałeś kontroli, dochodzisz do wniosku, że twój wysiłek nie ma żadnego znaczenia. Poddajesz się. Przestajesz próbować, nawet gdy pojawiają się nowe, realne możliwości. To jak słoń w cyrku, który jako małe słoniątko był przywiązany grubym łańcuchem do pala. Szarpał się, ale był za słaby. Gdy dorósł i stał się potężnym zwierzęciem, które mogłoby wyrwać pal jednym ruchem, wystarczył cienki sznurek, by utrzymać go w miejscu. Nauczył się, że jest bezradny. Tak samo ty po kilku nieudanych próbach możesz uwierzyć, że taki już mój los. Nic się nie da zrobić. Rezygnujesz z potencjału nie dlatego, że go nie masz, ale dlatego, że przestałeś wierzyć w swoją sprawczość. To przekonanie jest wzmacniane przez to, co nazywamy sztywnym sposobem myślenia. To wiara, że twoje talenty, inteligencja i zdolności są stałe, wrodzone i niezmienne. W tym ujęciu każda porażka nie jest okazją do nauki, ale ostatecznym werdyktem na temat twoich ograniczonych możliwości. Każde wyzwanie jest zagrożeniem, które może obnażyć twoje braki. Dlatego unikasz wyzwań, boisz się błędów i tłumisz ambicje, które wydają się być nie dla ciebie. Te dwa mechanizmy, wyuczona bezradność i sztywny sposób myślenia, to ostateczna kapitulacja. To przekonanie, że drzwi do twoich marzeń są zamknięte na klucz, a ty nie tylko go nie masz, ale nawet nie potrafisz go znaleźć. To głęboka rezygnacja z samego potencjału do wzrostu. I wiedz proszę, że cała ta wewnętrzna burza nie jest tylko abstrakcyjną, umysłową grą. Twoje ciało słucha każdej twojej myśli. Uporczywe negatywne myślenie, lęk, zamartwianie się. To wszystko generuje w twoim organizmie chroniczny stres. To nie jest ten krótkotrwały, mobilizujący stres, który pomaga ci działać. To długotrwały, wyniszczający stan, który powoli wyczerpuje twoje zasoby. Objawia się bólami głowy, problemami z trawieniem, bezsennością, ciągłym zmęczeniem. Twoje mięśnie są wiecznie napięte, jakbyś szykował się do walki, która nigdy nie nadchodzi.
twoja odporność spada. Ale to nie wszystko. Przewlekły stres upośledza twoje funkcje poznawcze, te same, których potrzebujesz do realizacji marzeń. Masz problemy z koncentracją, z pamięcią, z podejmowaniem racjonalnych decyzji. Twój umysł jest zamglony, a energia życiowa na wyczerpaniu. Jak masz planować strategię zdobycia swojego celu, kiedy brakuje ci sił, by wstać rano z łóżka? Jak masz być kreatywny i wytrwały, kiedy twoje ciało i umysł krzyczą o odpoczynek? To błędne koło. Negatywne myśli rodzą stres, a stres osłabia zdolności umysłowe potrzebne do tego, by te negatywne myśli zakwestionować. Jesteś uwięziony w pętli, która sama się napędza. Słuchając tego wszystkiego, możesz czuć ciężar. To zrozumiałe. Dotknęliśmy razem wielu bolesnych i trudnych miejsc. Ale proszę, niech ten ciężar cię nie przytłoczy. Celem tej podróży nie jest utwierdzenie cię w poczuciu beznadziei, ale wręcz przeciwnie. Zapalenie światła, abyś mógł zobaczyć, z czym masz do czynienia. Bo tylko to, co świadome, może zostać uzdrowione. Te wszystkie mechanizmy, samospełniające się przepowiednie, zniekształcenia, lęki, krytycy, nie są tobą. Są wyuczonymi nawykowymi wzorcami myślenia i odczuwania. A to, co zostało wyuczone, może zostać również oduczone. Droga do wolności nie zaczyna się od walki. Nie chodzi o to, by siłą zwalczać negatywne myśli, krzyczeć na wewnętrznego krytyka czy wypierać lęk. To tylko dodałoby im energii. Droga zaczyna się od dwóch niezwykle potężnych, choć subtelnych jakości: samoświadomości i samowspółczucia. Samoświadomość to akt delikatnego zwrócenia uwagi do wewnątrz. To stanie się cichym, życzliwym obserwatorem swojego umysłu, bez osądzania, bez próby zmiany, po prostu zauważanie. Aha, znowu pojawiła się myśl, że sobie nie poradzę. Ciekawe. Zauważam, że moje ciało jest spięte, kiedy myślę o tym zadaniu. Słyszę ten krytyczny ton w mojej głowie. Samo zauważenie tworzy przestrzeń pomiędzy tobą a myślą. W tej przestrzeni odzyskujesz wolność. Przestajesz być swoją myślą, a stajesz się tym, który ją obserwuje. A w tej przestrzeni może pojawić się samo współczucie. To najważniejszy antidotum na truciznę wewnętrznego krytyka. To traktowanie siebie z taką samą życzliwością, troską i wyrozumiałością, jaką ofiarowałbyś swojemu najlepszemu przyjacielowi, gdyby przechodził przez trudny czas. Kiedy ponosisz porażkę, zamiast biczować się słowami „jesteś beznadziejny”, możesz położyć dłoń na sercu i szepnąć „to było trudne”. To normalne, że czuję rozczarowanie. Każdy popełnia błędy. To część bycia człowiekiem. Samowspółczucie nie jest pobłażaniem sobie. Jest dawaniem sobie siły do tego, by podnieść się po upadku i spróbować jeszcze raz z mądrością zdobytą dzięki temu doświadczeniu. Kiedy już masz w sobie tę podstawę świadomości i życzliwości, możesz zacząć aktywnie pracować ze swoimi myślami. Możesz zacząć je kwestionować. Kiedy pojawi się myśl „nigdy mi się to nie uda”, zapytaj łagodnie: czy to jest w 100% prawda? Czy naprawdę nigdy nic mi się nie udało? Czy są jakieś dowody, które temu przeczą? Zaczynasz wtedy świadomie szukać wyjątków, przełamując błąd potwierdzenia. Zaczynasz przeformułowywać swój wewnętrzny język. Zamiast „muszę być perfekcyjny”, możesz powiedzieć „zrobię to najlepiej, jak potrafię i pozwolę sobie na naukę po drodze”. To jest proces budowania odporności psychicznej. To nie jest jakaś magiczna tarcza, która sprawi, że nic cię nie dotknie. To elastyczność umysłu i serca, która pozwala ci uginać się pod naporem trudności, ale nie łamać się. To pielęgnowanie w sobie kilku kluczowych postaw. Po pierwsze, wiary we własne możliwości, która rośnie nie z wielkich sukcesów, ale z dotrzymywania małych obietnic danych samemu sobie. Po drugie, zaangażowania, skupienia się na procesie, na kolejnym małym kroku, a nie tylko na odległym, przytłaczającym celu. Po trzecie, poczucia kontroli i sprawczości, uświadomienia sobie, że choć nie masz wpływu na wszystko, co cię spotyka, zawsze masz wpływ na swoją reakcję.
To jest bezpośrednie antidotum na wyuczoną bezradność. I wreszcie, postrzegania wyzwań nie jako zagrożeń, ale jako okazji do wzrostu. Wiedz, że pozytywne nastawienie to nie jest wrodzona cecha, ale umiejętność, którą można ćwiczyć dzień po dniu. To świadomy wybór, by szukać dobra, by praktykować wdzięczność, by skupiać się na rozwiązaniach, a nie na problemach. To podważa sztywny sposób myślenia, bo udowadnia, że twój umysł jest plastyczny, że możesz go kształtować. Ta zmiana wymaga zintegrowanego podejścia. Dbaj o swoje ciało, o sen, odżywianie, ruch. Praktykuj techniki relaksacyjne, głębokie oddychanie, medytację, jogę, spacer po lesie. To wszystko pomaga regulować system nerwowy i łagodzić skutki chronicznego stresu. Znajdź hobby, które sprawia ci radość i pozwala umysłowi odpocząć. I co niezwykle ważne, nie rób tego sam. Szukaj wsparcia u ludzi, którzy cię kochają i w ciebie wierzą. Podziel się swoimi lękami. Czasem wypowiedzenie ich na głos odbiera im połowę mocy. A jeśli czujesz, że sam nie dajesz rady, nie wahaj się sięgnąć po profesjonalną pomoc terapeuty. To nie jest oznaka słabości, ale największej odwagi i miłości do samego siebie. Podróż od uwięzienia w negatywnych myślach do realizacji marzeń to nie sprint, ale maraton. To proces ciągłego powracania do siebie, do swojej wewnętrznej mądrości i siły. Będą dni lepsze i gorsze. Będą chwile, gdy stare wzorce powrócą z całą mocą. I to jest w porządku. Kluczem jest, by za każdym razem zauważyć to z życzliwością, wziąć głęboki oddech i na nowo wybrać świadomość. Twoje marzenia nie zniknęły. One wciąż tam są, pulsując cicho pod warstwami lęku i zwątpienia. Czekają na ciebie. Czekają, aż twoje światło, światło twojej świadomości i współczucia dla samego siebie stanie się na tyle jasne, by rozproszyć mgłę. Zakończmy tę naszą rozmowę małym, cichym aktem. Nie musisz dzisiaj zmieniać całego swojego życia. Nie musisz pokonywać wszystkich swoich lęków. Może na dziś wystarczy jeden mały krok. Może to będzie świadome zauważenie jednej negatywnej myśli i niepodążanie za nią. Może to będzie 5 minut spokojnego oddechu. A może po prostu położenie dłoni na sercu i podziękowanie sobie za to, że jesteś, że próbujesz, że podjąłeś wysiłek, by wysłuchać tych słów i zajrzeć w głąb siebie. To już jest ogromny krok. To już jest początek drogi. Drogi, na której odkrywasz, że największą przeszkodą nigdy nie był świat zewnętrzny, ale wewnętrzny krajobraz twoich myśli. I że masz w sobie moc, by ten krajobraz powoli, z miłością przekształcać. Wierzę w ciebie. A teraz czas, byś i ty krok po kroku zaczął wierzyć w siebie. Twoje marzenia na to zasługują. Ty na to zasługujesz. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce, daj znać w komentarzu. Napisz, jaki jest ten jeden mały krok, który podejmiesz dzisiaj, aby zacząć wierzyć w siebie i swoje marzenia. Nie przegap kolejnych inspirujących treści. Zasubskrybuj kanał i dołącz do naszej społeczności. Razem możemy wspierać się na tej drodze.